Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowej Kii Ceed. Tym razem zacznę od kluczyka. Kia fajnie to sobie wymyśliła i kluczyk ma przyciski na boku, co daje świetny efekt. Akurat testowany egzemplarz posiadał kluczyk klasyczny, taki rozkładany, ale w opcji Ceed posiada również system bezkluczykowy. Wróćmy do auta. To już trzecia generacja modelu Ceed. Pierwsza generacja swoją premierę miała w 2006 roku, druga generacja została pokazana 6 lat później, czyli w 2012 roku, a trzecia, czyli obecna generacja, w 2018 roku, czyli ponownie 6 lat po poprzedniku. Nowy Ceed nawiązuje wizualnie do poprzednika, ale i czerpie też z innych nowych modeli, takich jak na przykład sportowy nowy Stinger, który ma bardzo podobne reflektory przednie. Ogólnie nowa Kia jest bardzo ładnym autem i w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o projekt nadwozia. No może w sumie poza profilem, gdzie moim zdaniem auto wygląda jak skrócone kombi, a nie jak typowy hatchback, ale może to tylko moje zdanie. Nowy model, poza oczywiście zmienionym wyglądem, ma też nieco zmienioną nazwę. Otóż zniknął apostrof w nazwie i nie jest to już CEE apostrof D, tylko samo Ceed. I bardzo dobrze. Nowy Ceed wciąż ma jeden z największych bagażników w tej klasie. 395 litrów to naprawdę bardzo dobry wynik, o 15 litrów więcej niż poprzednik. Podłoga ma drugie dno, a pod nim znajdziemy koło zapasowe wraz z zestawem kluczy. W kufrze znajdziemy dwa haczyki oraz mocowania podsiadki w podłodze. Szkoda, że producent nie zamontował gniazda pod zapalniczkę. Po złożeniu tylnej kanapy podłoga nie jest niestety idealnie płaska. Z tyłu w nowej Kii Ceed jest zaskakująco dużo miejsca, którego nie brakuje ani na głowę, ani na nogi, a mam 186 cm wzrostu. Szkoda tylko, że z tyłu mamy jedynie podłokietnik, a brakuje takich elementów jak nawiewy, złącze USB czy gniazdo 12V. Z przodu również miejsca jest wystarczająco, fotele są wygodne, a kierownica oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach. Deska rozdzielcza nowego Ceeda jest bardzo prosta, ale i ładnie zaprojektowana. Wszystko jest dobrze rozplanowane, a sama obsługa dość prosta. To, co jednak robi największe wrażenie, to spasowanie i jakość materiałów. Poważnie, tutaj nic, ale to absolutnie nic nie skrzypi, ani nic nie stuka. A góra deski rozdzielczej jest obita z miękkiego materiału. Brawo Kia! Jeśli chodzi o multimedia, to centrum dowodzenia jest dotykowy ekran o przekątnej 8 cali. Ekran działa bardzo płynnie, grafika wyświetlana jest czytelna i ładna, a nawigacja to TomTom, która może nawet pokazywać natężenie ruchu. Fajnie. Zegary również są czytelne, a między nimi mamy komputer pokładowy, z którego odczytamy dane samochodu, jak i obsłużymy audio, czy dostaniemy wskazówki z nawigacji. Jeśli chodzi o schowki, to Ceed ma małą półeczkę za skrzynią biegów, tuż pod nią dwa złącza USB, w tym jedno z szybkim ładowaniem, gniazdo 12V, poniżej mamy kolejny mały schowek, dalej w tunelu mamy dwa miejsca na napoje i oczywiście schowek w podłokietniku. Nie za duży, ale w zupełności wystarczający. Przed pasażerem mamy oczywiście kolejny schowek, w drzwiach schowamy małą butelkę z wodą, a w dachu mamy skrytkę na okulary. Wracając jeszcze do tej półeczki za skrzynią biegów, to nie radzę tam kłaść telefonu. Ja zawsze o nim zapominałem, bowiem jest on niewidoczny z poziomu kierowcy. Pod maską nowego Ceeda może pracować jeden z 4 silników. Do wyboru mamy 3 benzyny oraz jednego diesla w dwóch wariantach mocowych. Bardzo cieszy mnie fakt, że Kia wciąż posiada w swojej ofercie do nowego Ceeda wolno ssącą benzynę o mocy 100 koni i pojemności 1,4 litra. Pozostałe jednostki benzynowe są już uturbione i mamy 1.0 turbo 3 cylindry o mocy 120 koni oraz 1.4 turbo już 4 cylindry o mocy 140 koni. Dla fanów diesli jest 1.6 turbo diesel o mocy 115 lub 136 koni. Pod maską testowanego egzemplarza pracowała najmocniejsza benzyna, czyli 1.4 turbo o mocy 140 koni. Silnik połączono z manualną 6-stopniową przekładnią, jednak jak ktoś by bardzo chciał, to do wyboru jest też 7-stopniowy dwusprzęgowy automat DCT. Jest on dostępny tylko z silnikiem 1.4 turbo benzynowym oraz z dieslem 1.6. Wróćmy do testowanego egzemplarzu. Po pierwsze, silnik ma bardzo wysoką kulturę pracy. Pracuje cicho, w kabinie wręcz niezauważalnie. Po drugie, ma charakterystykę niczym wolnossąca jednostka. Ma bardzo mocną górę obrotów i ciągnie w zasadzie od dołu do góry liniowo, a kręci się aż do 7200 obrotów. Zresztą, zobaczcie na to sami. Mam wbity trzeci bieg, pedał w podłodze, a auto ciągnie od 60 do 160 km na godzinę niemal z taką samą siłą, no dosłownie liniowo. Co jest jeszcze lepsze, na czwartym biegu osiągamy licznikowe 203 km na godzinę. Nieźle. Katalogowo Ceed z silnikiem 1.4 turbo o mocy 140 koni powinien przyspieszać w 8,9 sekundy do pierwszej setki. Choć ja robiłem powtarzalne 8,7 sekundy. Bardzo ładny wynik. Kolejny plus to spalanie, gdzie w mieście, jeżdżąc naprawdę żwawo, osiągniemy niewiele ponad 8 litrów. I to z włączoną klimą i sporym już, niestety, ruchem w dużych miastach.
Na mieszanej trasie bez problemu schodzimy do 6-6,5 litrów. Na autostradzie przy 140 km na godzinę spalanie oscyluje koło przysłowiowej 7. Bardzo ładnie. Ostatnia zaleta, która mnie mocno zdziwiła, to dźwięk, jaki wydobywa się z rury wydechowej. No posłuchajcie tego. Auto po odpaleniu lekko bulgocze, czasem wydech po przygazowaniu nawet strzeli. I to wszystko w cywilnej, seryjnej Kii. No coś pięknego. Podczas jazdy naprawdę słychać ten lekki, sportowy pomruch. Bardzo miło. Warto też wspomnieć o samej pracy układu kierowniczego, skrzyni biegów oraz zawieszenia. Na pierwszy strzał skrzynia. Skok lewarka jest bardzo precyzyjny, biegi wchodzą z miłą siłą, a sam skok nie jest bardzo długi. Do tego dochodzi dość precyzyjny układ kierowniczy i całkiem nieźle zestopniowane zawieszenie. Momentami jest nawet za sztywno, ale dzięki temu czujemy się bezpiecznie w szybkich zakrętach. W klasie oczywiście są lepiej prowadzące się kompakty, takie jak na przykład Civic czy Focus, ale Ceed naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobry pod tym względem. Zresztą nie tylko pod tym względem. Cennik nowego Ceeda otwiera kwota 61 990 zł za wersję wyposażenia S z silnikiem wolnosącym 1.4 o mocy 100 koni. Uturbiona benzyna 1.0 startuje od 66 490 zł, a testowana wersja silnikowa 1.4 turbo to wydatek minimum 70 490 zł. Diesle startują od 75 990 zł. Warto jednak zaznaczyć, że już podstawowy Ceed, czyli poziom wyposażenia S, ma niesamowicie bogate wyposażenie standardowe, takie jak światło do jazdy dziennej LED, automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu, centralny zamek, wszystkie szyby elektryczne, klimatyzacja manualna, radio z MP3 i USB, tempomat, Bluetooth i kilka naprawdę przydatnych systemów bezpieczeństwa, takich jak asystent utrzymania pasa ruchu czy autonomiczne hamowanie przy wykryciu przeszkód. Robi wrażenie, zwłaszcza, że to wszystko dostajemy w podstawie w najniższym wyposażeniu. Zresztą, cała nowa Kia Ceed robi wrażenie. Nie spodziewałem się, że jest to tak dopracowane auto. Po pierwsze, jest świetnie spasowane i wykonane. Po drugie, jest naprawdę pojemne, ma świetne wyposażenie podstawowe i bardzo dobrze jeździ. To jedno z większych zaskoczeń w tym roku. Bardzo dobry samochód. Brawo Kia.